Cześć, w minionym tygodniu dostałem do przejrzenia bardzo ładny stuletni odkurzacz Electrolux 5, który niestety podobno nie działa. Bardzo dziękuję panu Wojciechowi za zgodę na zaprezentowanie tego zabytku techniki tutaj na kanale. Oprócz samego odkurzacza w komplecie jest także walizka z akcesoriami. Możecie pamiętać, że mniej więcej rok temu oglądaliśmy podobny francuski model Electroluxa wypożyczony od Jacka. Rączka odkurzacza ma typowe dla tego modelu okładziny z podobizną słonia. Tutaj jest wyłącznik, pod rączką smarowniczka od łożyska, z boku nakrętki od szczotek węglowych, bardzo ładnie zachowany oryginalny pasek naramienny z wyhaftowanym logo Lux, druga smarowniczka od łożyska, logo Electrolux na korpusie odkurzacza wyłożonym sztuczną skórą i klamerki trzymające pokrywę wlotu powietrza. Dość dobrze zachowany, raczej późniejszy przewód w oplocie z polską wtyczką z przełomu lat 50. i 60. Tutaj troszkę się ten oplot przewodu rozłazi. Wąż od odkurzacza został już chyba dosyć dawno temu zabezpieczony zwykłym plastrem, bo oryginalny oplot pewnie już uległ przytarciu. W odkurzaczu znajduje się nadal oryginalny worek na kurz, zresztą w całkiem dobrym stanie, a to co jest ciekawe to dodatkowy filtr przeciwbakteryjny w takiej aluminiowej ramce umieszczony za workiem na kurz. Była to po prostu taka szmatka nasączona środkiem dezynfekującym, tutaj z widocznym francuskim napisem Desinfecté. Takie filtry widzieliśmy kiedyś w starym katalogu z akcesoriami od Electroluxów. To ciekawa rzecz i pamiętajmy, że jest to urządzenie z lat 1920. Tak wygląda odkurzacz z wyjętymi ze środka elementami, no można powiedzieć dwuetapowego systemu filtracji i dezynfekcji powietrza. Przede wszystkim sprawdziłem szczotki w silniku, ale są one w bardzo dobrym stanie i na pewno nie są powodem, że ten odkurzacz nie działa. Tutaj widać z bliska obie szczotki węglowe w takim cylindrycznym kształcie o średnicy 8 mm. Na razie zdążyłem wyjąć silnik, który w dłuższym odcinku rozmontujemy i obejrzymy. Spróbowałem dotknąć sondami miernika do szczotek i niestety początkowo miernik nie pokazywał tutaj przejścia prądu, ale jak powoli obracałem wiernikiem w silniku, to w jednej czy w dwóch pozycjach mieliśmy połączenie. O, tutaj to znowu widać. Tutaj znowu nie ma połączenia. Przypuszczam, że powodem niedziałania tego silnika jest przerwa na uzwojeniach wirnika, ale jeszcze to oczywiście w dłuższym odcinku dokładniej sprawdzimy. Na razie tyle zdążyłem zrobić.